Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a my dzisiaj kontynuujemy, o tu już jest jakiś ogon, kontynuujemy znaki zodiaku. Dzisiaj jest to ryba, ja tutaj mam dwie ryby, ta nie do końca skończona, ale dwie są. Więc zaczynamy, zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, więc potrzebujemy szydełko, u mnie jest to 3,5 mm. Do tego oczywiście włóczka i u mnie jest koloru różowego, taki mocny róż, bardzo podobny do szydełka. U mnie jest to włóczka Opus Natura Extra Cotton, która się naprawdę świetnie przerabia i ta wielkość szydełka jest fajna. Oczywiście można też użyć mniejszego. Do tego igiełka, która nie jest ostra, jest tępa. Będziemy nią łączyć wszystkie części naszej ryby. Można także użyć ostrej igły, ale ogólnie bezpiecznej dla palców jest taka, albo igła do wełny. Do tego dzisiaj będą potrzebne nam bezpieczne oczy. U mnie są to oczy 8 mm. Oczywiście bez oczu też damy radę, bo można je po prostu później wyszyć. Ostre nożyczki. Wypełnienie. Najlepiej kulka silikonowa, bo nie uczula, nie kruszy się i jest naprawdę elastyczna i długożywotna, bo po wielu praniach nadal gdzieś tam tej właściwości nadal są. Znajdziecie takie wypełnienie w pasmanterii albo na przykład w sklepach z akcesoriami do domu. I tam w wypełnieniach poduszek właśnie często też jest kulka silikonowa. Warto wtedy spojrzeć na etykietę, co tam jest napisane. Ok, szpileczki, czyli szpilki pomogą nam przy łączeniu. Zanim zostanie to wszystko zszyte, to szpilki będą nam trzymały wszystkie części. I ostatnia, ale bardzo, bardzo ważna, to u mnie jest to znacznik w postaci kordonka, gdzie będę go przekładała z rzędu na rząd, ale oczywiście można też użyć takich zwykłych znaczniczków, które będą przekładane, przypinane, odpinane, przypinane, odpinane i tak samo będą działały, aczkolwiek ja jestem bardzo, bardzo dużym zwolennikiem przekładania kordonka lub nitki, no bo nie trzeba bawić się z tym przepinaniem. Ok, no to widzę, że już mamy wszystko, więc możemy zaczynać. Ok, bierzemy różową włóczkę i lecimy. Zaczynamy od Magic Ringa. Magic Ring tutaj będzie z 5 półsłupków. Jeżeli nie wiesz, jak zrobić Magic Ringa, to tu jest odnośnik do lekcji specjalnie poświęconej właśnie Magic Ringowi i tam możesz się tego nauczyć. Ok, no to Magic Ring z 5 półsłupków. Hopka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy to. Ściągam i zakładam teraz znacznik, tak aby krótsza część była z tyłu, a dłuższa część była z przodu. I teraz w tym kolejnym rzędzie robię dodawanie w każdym, czyli w każdym z tych 5 oczek, które tutaj mamy, robimy po 2 półsłupki. Dzięki temu zrobimy dodawanie i po prostu na końcu tego rzędu zamiast 5 będzie już tam 10 półsłupków, więc hop. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, czyli jest to, co trzeba. I teraz znacznik przekładam do tyłu, pamiętając, żeby nitka robocza była zawsze pod znacznikiem, bo jeżeli będzie odwrotnie, to po prostu znacznik nie spełni swojej roli, no i zniknie pod tą nitką. Ok, kolejny rząd to też dodawanie, ale teraz między każdym dodawaniem jeszcze będziemy robić przerwę w postaci półsłupka, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, a w drugim oczku dopiero robimy dodawanie, czyli te 2 półsłupki w jednym oczku i robimy tak na przemian. Czyli tę sekwencję, czyli półsłupek, dodawanie, robimy do końca rzędu, czyli półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie i tak dalej. Więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to także dodawanie, ale teraz robimy 2 półsłupki i dopiero w trzecim oczku jest dodawanie. Czyli zrobiłam półsłupek, półsłupek i dopiero w trzecim oczku robię znowu te 2 półsłupki, czyli dodawanie. I oczywiście tak samo jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie i tak do końca rzędu. Tam się właśnie spotykamy.
Ok, piąty rząd to rząd powtarzania, czyli po prostu przerabiamy każde oczko pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem i na końcu rzędu powinniśmy mieć 20 oczek, więc spotykamy się na końcu rzędu. Pamiętamy, każde oczko jednym półsłupkiem. Ok, szósty rząd to jeszcze rząd dodawania, no bo ta ryba taka by była trochę mała, gdybyśmy zostawili jej tylko taką wielkość, więc jeszcze trochę pododajemy. Tym razem dodawanie to 3 półsłupki, a w czwartym oczku właśnie to dodawanie, czyli raz, 2, 3 i w czwartym oczku znowu 2 półsłupki jako dodawanie i tak samo jak było to wcześniej, powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, 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 dodawanie, półsłupek, 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 dodawanie i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, rząd siódmy to znowu rząd powtarzania, czyli znowu każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem i na końcu tego rzędu powinniśmy mieć 25 oczek. Więc ja tu przerabiam i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to znowu rząd dodawania, ale spokojnie, to już jest przedostatnie dodawanie. To teraz robimy 4 półsłupki, czyli w 4 pierwszych oczkach robimy półsłupki, czyli raz, 2, 3, 4, a w 5 oczku robimy dodawanie i powtarzamy ten schemat tak jak przy poprzednich rzędach do końca, czyli raz, 2, 3, 4 półsłupki, w 5 oczku dodawanie i powtarzamy to do końca rzędu i tam się spotykamy. Ok, rząd 9 teraz przed nami i to jest znowu rząd powtarzania, czyli znowu bierzemy i przerabiamy te wszystkie oczka pojedynczo jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu. Powinno być tutaj 30 oczek, 30 półsłupków przerobionych, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, rząd 10 to jest ostatni już rząd dodawania, czyli teraz robimy 5 półsłupków, a w 6 oczku robimy dodawanie. Raz, 2, 3, 4, 5. Hop. I w 6 dodawanie. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 5 i w 6 dodawanie 5 półsłupków i w 6 dodawanie. I tak samo 5, dodawanie, 5, dodawanie, 5, dodawanie. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, ostatnie dodawanie za nami i teraz przez kolejne 4 rzędy, czyli w 11, 12, 13 oraz w 14 rzędzie, 4 rzędy, robimy powtarzanie, czyli przerabiamy po 35 oczek, 35 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 14. Tam oczywiście będziemy dalej kształtować naszą rybkę, więc pamiętamy kolejne 4 rzędy bez dodawania, bez odejmowania, po prostu każde oczko jednym półsłupkiem i tam się właśnie spotykamy, czyli na końcu rzędu 14. Ok, 14 rzędów za nami i od razu widać różnicę po tych 4 rzędach powtarzania, że jednak tutaj już ten kształt się dużo zmienił. Teraz zaczynamy rzędy odejmowania, tak żeby tutaj zwęzić tą rybę i zrobić jej jakby tutaj kształt i ogon, prawda? Więc zaczynamy. Pierwszy rząd odejmowania to jest tutaj rząd 15 i robimy 5 półsłupków, czyli w pierwszym oczku, w drugim, trzecim, czwartym oraz w 5. A 6 oczko z 7 oczkiem łączymy niewidzialnym odejmowaniem, czyli za przednią nitkę, hop szydełko, nie wyjmując, hop szydełko, za przednią nitkę 7 oczka, narzut, przeciągamy, narzut i kończymy i jest odjęte. I powtarzamy oczywiście to tak samo jak wcześniej do końca rzędu, czyli 5 oczek półsłupkami. Ja pokażę jeszcze raz to odejmowanie. To jest w jedno oczko, hop, za przednią nitkę i w drugie oczko, hop, za przednią nitkę, narzut, wyciągamy i dokończamy jak półsłupek
więc jest dobrze. Cały filmik poświęcony odejmowaniu znajdziecie tutaj. Tam jest pokazane i to odejmowanie takie standardowe, więc jak nie do końca rozumiecie odejmowanie, to tam właśnie wszystko jest. Ok, czyli powtarzamy do końca rzędu, czyli 5 i odejmowanie i spotykamy się na końcu. Ok, następny rząd to rząd powtarzania, czyli powtarzamy wszystkie te oczka pojedynczo, jednym półsłupkiem i powinno być tutaj tych półsłupków 30. Więc spotykamy się na końcu tego rzędu, wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo półsłupkami. Ok, rząd 17 to znowu rząd odejmowania. Tym razem robimy 4. Pamiętamy oczywiście, żeby znacznik był zawsze po prawej stronie, czyli jak wbijam, to znacznik jest po prawej. 4 półsłupki, a 5. i 6. oczko łączymy w jedno, żeby odjąć, czyli hop pod 5. i hop pod 6. Narzut, przeciągam i mam. I tak powtarzamy do końca rzędu i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, 18 rząd to znowu rząd powtarzania, czyli znowu przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem. Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć 25 oczek, więc spotykamy się na końcu rzędu. Ok, rząd 19 to jest odejmowanie, czyli teraz robimy 3 półsłupki. O, i znowu ten znacznik mi tu próbuje wyjść. 3, czyli raz, 2, 3, a 4. oczko i 5. oczko łączymy w jeden. Hop. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 i odejmowanie i spotykamy się na końcu. Ok, kolejny rząd to znowu odejmowanie, tym razem są to 2 półsłupki, a 3. i 4. oczko łączymy, czyli raz, 2 i teraz 3. z 4. łączymy odejmując i powtarzamy znowu to do końca rzędu, czyli półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie, półsłupek i tak do końca rzędu i tam się spotykamy. Ok, jak widać pojawiło się oko, mamy skończony 20 rząd i tutaj ta przestrzeń zaczyna nam się po prostu nieźle zmniejszać, więc to jest bardzo dobry moment na zamontowanie oczu. I od razu mówię, że zamontować oczy należy tak, jak właśnie powiem, ponieważ później będziemy jeszcze tutaj wyginać i jeżeli po prostu oczy zrobicie troszkę w innym miejscu niż ja tutaj Wam powiem, to ogon nie będzie szedł tak jak trzeba do góry, tylko pewnie gdzieś pójdzie w bok, no bo już wtedy będzie trzeba się sugerować tym, jak są właśnie ułożone te oczy. Ok, gdzie montujemy oczy? Patrząc od dołu, to będzie rząd między 7. a 8, czyli liczymy 2, 4, 6, to jest 7. rząd i jak widać jest między 7. a 8. włożone oko. Ja tutaj włożyłam akurat takie, które jest jakby na końcu rzędu, ale zaraz pokażę Wam tutaj to drugie na początku. Czyli tak, liczymy początek rzędu 7. Tu mamy 6, więc tu jest początek rzędu 7 i liczymy 6 półsłupków, czyli raz, tu mamy raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jest 6. półsłupek w 7. rzędzie. I oczywiście jak wzięłam szydełko, to już zgubiłam. Ok, 6. I między 6. a 7. półsłupkiem mamy tutaj taką przerwę i w tą przerwę właśnie wkładamy nasze oko. To jest ta przerwa, widać ją bardzo dokładnie, więc jeszcze raz, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i między 6. a 7. wkładam oko. O, od razu Wam pokażę, jak to wygląda. Z drugiej strony wystaje nam druga część oka, bierzemy zatyczkę i wciskamy ją tutaj, tak żeby przeszły mi akurat 2 takie skosy, ale można też zrobić na 1 i jest oko zamontowane. Drugie oko liczymy albo od samego początku, albo od tego oka odliczamy
13 półsłupków, więc wiemy, że ten jest między 6 a 7, więc mamy tutaj 2, 4, 6, czyli jest 5, a 6 jest pod okiem, później jest 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19, czyli między oczami jest przerwa 13 półsłupków i tak samo wkładamy to oko wtedy między ten 19 a 20, między 19 a 20 półsłupek, między 7 a 8 rzędem i robimy dokładnie to samo, czyli wkładamy to oko i zakładamy zatyczkę i tak samo wciskamy raz, o, i 2 i jest wciśnięte i oczy są zamontowane, więc już wiemy, że z tej strony będzie nasz dół, tu gdzie jest znacznik, a z tej strony będzie nasza góra. Ok, przechodzimy do następnego rzędu. Można też teraz już troszkę tego wypełnienia włożyć, bo za chwilę będziemy dalej odejmować i ta przestrzeń będzie nam się po prostu zmniejszać. Ja zarzucę znacznik i pokażę Wam, jak przerobić ten kolejny rząd, bo on jest troszkę inny. Tutaj będziemy jednocześnie odejmować i dodawać, tak aby nie zmieniła nam się ilość półsłupków w rzędzie, ale żeby zadziała się tutaj magia i po prostu ten kształt trochę nam się tutaj zmienił. Więc tak, pierwsze 3 sekwencje to jest odejmowanie i to jest, przepraszam, dodawanie, nie odejmowanie, czyli najpierw robimy tak, robimy półsłupek, w drugim oczku robimy dodawanie, czyli raz i 2 i powtarzamy, czyli znowu półsłupek, dodawanie, hop, znowu półsłupek i dodawanie. Czyli zrobiliśmy 3 sekwencje na przemian półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. I teraz na pozostałych oczkach robimy odwrotną sekwencję, czyli robimy półsłupek i odejmowanie. Czyli pierwsze oczko to jest półsłupek, a drugie i trzecie to jest odejmowanie. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu półsłupek i odejmowanie, czyli raz, 2. Wyskoczyło mi szydełko. Hop. I odjęte. I ostatni raz też. Półsłupek i odejmowanie. Ok, mamy to. Teraz mamy rząd powtarzania, czyli wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo. W rzędzie powinno być 15 oczek, 15 półsłupków, więc przerabiamy. To jest rząd 22. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, rząd powtarzania za nami i teraz ten rząd, który będziemy robić, to jest rząd 23, ale on wygląda dokładnie jak rząd 21, czyli najpierw robimy 3 sekwencje dodawania, a później robimy 3 sekwencje odejmowania. Pierwsza sekwencja to było półsłupek i w drugim oczku dodawanie. I te 2 tutaj ja na szybko przerobię. Hop. A druga sekwencja to jest odejmowanie, czyli półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączymy w jedno, czyli dokładnie to jest to samo, co w rzędzie 21. O, i tak samo mi wyskoczyło szydełko. Dobra, czyli półsłupek i odejmowanie. Ja tutaj na szybko przerobię jeszcze te 2. Ok, mamy to. Następny rząd to jest rząd powtarzania, czyli tak jak wcześniej po prostu bierzemy i powtarzamy wszystkie te 15 oczek, 15 półsłupków, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to jest rząd 24. Pamiętamy wszystkie 15 pojedynczo. Ok,
mamy. I tutaj jest ostatni moment teraz, żeby włożyć wypełnienie. Ja to zrobię, ponieważ zaraz odejmiemy i ta przestrzeń się zmniejszy tak naprawdę bardzo dużo. Więc ja tutaj szybko wypełnię i zaraz do Was wracam. Ok, moja ryba już wypchana i specjalnie wypchałam ją mocniej, ponieważ za chwilę już nie będę miała możliwości dodania wypełnienia, ale jednak ten ogon dobrze by było, żeby był wypełniony, więc po prostu wepchałam tu więcej, później lekko wyroluję i to wypełnienie się ładnie tutaj ułoży. No dobra, więc bierzemy szydełeczko i rząd odejmowania teraz będzie. Trochę mi się tutaj coś zaplątało. O, dobra. Ok, i jak wygląda ten rząd odejmowania? To jest na przemian półsłupek i odejmowanie. Dzięki temu odejmiemy 5, czyli z tych 15, które mamy teraz, zrobi nam się zaledwie 10 półsłupków, 10 oczek. No więc mamy półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączymy i dzięki temu odejmujemy. Spotykamy się na końcu rzędu, pamiętamy na przemian, półsłupek i odejmowanie. Ok, teraz robimy ostrości. Teraz robimy rząd powtarzania, czyli przerabiamy te 10 oczek, które aktualnie mamy i każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem, więc spotykamy się na końcu rzędu, pamiętamy każde oczko jednym półsłupkiem. Ok, odjęte i zobaczcie, jaka tu jest mała przestrzeń aktualnie. No, jaka? Bardzo mała. Bardzo mała. Więc tutaj już wypełnienie to już chyba ołóweczkiem trzeba by było dopchać, ale jeżeli wcześniej... O nie, pociągnęłam i mi się spruło. Hopka. To trzeba być mistrzem. O, hop. No, dobra. I teraz, jeżeli wcześniej wypchałaś tak jak ja, wypchałeś, to bierzemy, rolujemy naszą rybę i układamy to wypełnienie. Oczywiście można, o widzicie co się stało? Widać wypełnienie, ono się ułożyło i tu w ogonku też jest. Tu gdzie jest znacznik jest dół naszej ryby, więc jak popatrzycie to ten ogon trochę nam poszedł tutaj w górę. Tak jest, on jest troszkę inaczej wygięty. O, no i to co? Taka trochę goła ta ryba, więc robimy teraz płetwy, zrobimy płetwę górną, tutaj płetwy boczne, no i część ogona, więc bierzemy się dalej do roboty. Tutaj możemy zostawić mniej włóczki, ponieważ wszystko co będzie przyszywane to będzie z tej nitki od tych części, więc tu nie trzeba wcale zostawiać dużo włóczki, wystarczy tyle tak naprawdę, żeby tutaj, żeby tak zostało. No dobra, więc bierzemy i robimy. Zaczynamy od Magic Ringa. Magic Ring Magic Ring tym razem z 4, bo to płetwa górna, ona musi się tak zaczynać troszkę inaczej. Hop, z 4 półsłupków. Raz, 2, 3 i 4. Mamy to. I teraz oczywiście czego nie wzięłam? Znacznika, więc zaraz sobie tutaj załatwię znacznik. A my teraz robimy w każdym z tych 4 oczek robimy po 2 półsłupki, czyli 2, 4, 6, 8 i dzięki temu zrobi nam się, no tak jak już powiedziałam, 8. Więc przerabiamy każde oczko 2 półsłupkami, tutaj tak jak wcześniej, czyli ja zarzucam tu i jadę. Ja sobie zaraz tutaj założę znacznik i będzie wszystko widać. Więc przerabiamy każde oczko 2 półsłupkami i spotykamy się tutaj na końcu tego małego rzędu. Ok, mamy to. Ja już tutaj mam założony, jak widać, znacznik, tym razem żółty. I co teraz robimy? Po dodaniu mamy tutaj 8, ale chcemy ostatecznie mieć 12, więc dalej mamy tutaj dodawanie. Tym razem robimy dodawanie na przemian z półsłupkiem, czyli pierwsze oczko to jest półsłupek, a dopiero dodawanie jest w drugim oczku. I tak na przemian, czyli półsłupek i dodawanie i dzięki temu znowu dodamy 4 oczka i na końcu będziemy mieli 12, czyli półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. Spotykamy się na końcu rzędu.
Ok, skończony rząd trzeci i teraz przez kolejne 4 rzędy, czyli 4., 5., 6. i 7, 4 rzędy, robimy powtarzanie, czyli przerabiamy po te 12 półsłupeczków i spotykamy się na końcu rzędu 7. Zobaczcie, że kształt będzie naprawdę zupełnie inny niż teraz. No to już nie będzie płaskie przy tym powtarzaniu, więc spotykamy się na końcu 7. rzędu, powtarzamy każdy rząd taki sam, czyli 12, 12, 12 i 12 i 12. Ok, spotykamy się na końcu 7. rzędu. Ok, zobaczcie, ten kształt jest zupełnie inny niż te 4 rzędy temu. Mamy tutaj, ta płetwa nie musi być taka osa, choć jak dobrze ją ułożymy, no to tutaj pamiętając, mamy na początku tylko 4, więc ona przy dobrym tutaj ułożeniu, lekki taki szpic się nam zrobi i mamy. I jak już sobie tutaj przyłożymy, no to już trochę bardziej jak ryba wygląda, co nie? Ok, zostawiamy tutaj włóczkę w ilości takiej niewielkiej do przyszycia i w jaki sposób najlepiej, o, szydełko, uciekające szydełko, w jakiej ilości najlepiej to zrobić? Obwijamy raz i obwijamy drugi raz, tą najszerszą część tutaj i kawałek dalej obcinamy włóczkę i to jest 100%, że ta ilość nam starczy na przyszycie, nie zostanie nam nie wiadomo ile tej włóczki, że ona będzie nam się tam ciągnęła i przede wszystkim nie używamy wypełnienia do tej płetwy. Możecie, ale ona wtedy będzie taka już okrągła, bym powiedziała, bardzo przestrzenna, a chodzi nam o to, żeby ona była płaska. W taki sposób też ją będziemy przyszywać. No dobra, ja sobie tutaj już wyjmę z niej znacznik, bo nie jest mi potrzebny. Wiem, że tu jest 7 rzędów, ona jest skończona. I bierzemy znowu dalej. Robimy kolejne płetwy. Teraz zrobimy płetwy boczne, bo od tego będziemy też mieli wyjście już na ogon. Ok, płetwy boczne to jest najprostsza rzecz, jaka może być, czyli to jest Magic Ring z 6, a później do 5. rzędu po prostu powtarzamy. Czyli tu robimy 6 półsłupków na Magic Ringu. To jest 3, 4, 5 i 6. Hop. I teraz ściągamy. Zarzucamy znacznik. Tak jak wcześniej. I po prostu tutaj ani nie dodajemy, ani nie odejmujemy, no bo z 6 odjąć to już w ogóle by była masakra. Tylko przerabiamy te 6 oczek półsłupkami aż do 5. rzędu. Wtedy nam powstanie taka wąziutka, malutka płetwa i takie płetwy robimy oczywiście 2, więc pamiętamy, przerabiamy do 5. rzędu wszystkie oczka pojedynczo, czyli w każdym rzędzie musi być 6 półsłupków. Od razu mogę Wam powiedzieć, że jedna z części ogona będzie wyglądała praktycznie tak samo, czyli przy płetwach robimy do rzędu 5, a przy jednej z części ogona robimy tylko do 4, czyli o 1 rząd mniej, więc spotykamy się już teraz na końcu, myślę, już tych 2 płetw i tej pierwszej części ogona i zrobimy wtedy tą drugą część ogona, no i zaczniemy wszystko zszywać, bo to już praktycznie będzie koniec, prawda? Uciekło mi szydełko. Ok, czyli pamiętamy, tutaj to jest Magic Ring z 6, powtarzamy do 5. rzędu i to są 2 boczne płetwy, a jeżeli zrobimy jeszcze jedno, ale do 4. rzędu, to już będzie jedna z części ogona naszej ryby. No, więc myślę, że spotykamy się już na końcu tej części ogona, wtedy zrobimy drugą część ogona i zszyjemy i skończymy tą naszą rybeczkę. Ok, ja tutaj już mam skończone i to, jak widzicie, ma 4 rzędy, czyli to jest właśnie część od ogona i tutaj na końcu, przy wszystkich tych częściach robię jeszcze oczko ścisłe, hop, hop i odcinam kawałek dalej, bo tutaj nam się przyda troszkę do przyszycia. Wyjmuję sobie szydełkiem i tutaj mam też 2 części, czyli to są te 2 boczne płetwy. Jak zobaczycie, to ten jeden rząd faktycznie tutaj jest widoczny, że jest o 1 rząd mniej. Ok, to teraz jeszcze robimy
czeka nas, o, tak miało to być, czeka nas ostatnia część, czyli jeszcze druga część płetwy, tej ogonowej już, tego ogona, więc zaczynamy od Magic Ringa z 6. Hopka. Czyli 6 półsłupeczków. Ok, 6. Zaciągam. I teraz powtarzamy w pierwszym rzędzie, tak żeby były te 6 półsłupków. Czyli wszystkie te oczka robimy pojedynczo. W każdym oczku jeden półsłupek, tak żeby w kolejnym rzędzie też było 6. Ok, i 6. I teraz w trzecim rzędzie dodamy 3 oczka. Ja zarzucam sobie znacznik. Hop, zarzucony pięknie. No, o. I robimy dodawanie co drugi, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, a w drugim oczku 2 półsłupki, czyli dodawanie. O, widać to, jest 1, a tu są 2. I tak tutaj jeszcze 2 razy powtarzamy do końca rzędu. Ok, czwarty rząd to rząd powtarzania. Czyli teraz przerabiamy te 9 oczek, 9 półsłupkami, w sensie każde oczko jednym półsłupkiem, tak żeby na końcu było też 9 i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, przedostatni rząd to znowu dodawanie. Teraz znowu dodamy 3, czyli teraz robimy 2 półsłupki, czyli w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek i dodawanie dopiero w trzecim oczku. Dzięki temu znowu dodamy tylko 3. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie oraz półsłupek, półsłupek, dodawanie i tam się spotykamy. Ok, ostatni rząd w ogonie to jest powtarzanie, czyli przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem i na końcu powinniśmy mieć 12 półsłupków. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, na samym końcu robimy oczko ścisłe, hopka. Możemy sobie sprawdzić, ile jest nam potrzebna, czyli raz, no, czyli raz i 2. Dalej robimy ciach. Teraz możemy już wziąć wszystkie części naszej rybki. Znacznik już też można wyjąć. Hopka, hopka, hopka. I tutaj też. I bierzemy i szpilkujemy. Więc możemy sobie tutaj już wszystko połączyć szpilkami, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Widzicie? Chodzi o to, że ta duża część, ona lekko tutaj nachodzi na tą część, a ta mała jest po prostu tak przyczepiona. Oczywiście po przyszyciu tutaj wszystkiego to będzie wyglądało 100% lepiej. No, w jaki sposób przyszywamy? Wszystko przyszywamy tak, aby łapać za oczko i wbijać się pod łańcuszek, pod półsłupek. Więc łapiemy zawsze za jedno oczko. Ja tutaj początek Wam pokażę. Ale wszystko pozostałe przyszywamy dokładnie tak samo. Więc tak, bierzemy, wbijamy się pod półsłupek, jeszcze muszę zobaczyć, czy jest równo, na pewno, pod półsłupek, hop, czy jest dobrze, o dobrze, i tutaj biorę
pod oczko, wyjmę szpilkę, będzie widać lepiej, pod to oczko, które było od półsłupeczka z płetwy. I wszystko dokładnie tak samo przejeżdżam oczywiście i jedną stronę, i drugą stronę, żeby nam się całość tutaj ładnie ułożyła. Jak widać, nie w tym miejscu dokładnie się wbiłam z tą nitką, ale to miało być tak, żebyście po prostu widzieli. Więc wbijamy się raz tutaj pod półsłupek, a raz tutaj pod oczko i wszystko dookoła przyszywamy, płetwy, ogon, górna płetwa, więc za chwilę będziemy mieli koniec. Jeszcze tu Wam pokażę, jak zrobić takie fajne oko. No i co? I pewnie będziemy kończyć, więc przyszywamy i za chwilę się widzimy. Ok, rybeczka zszyta, wszystko na miejscu, ale to oko jakieś takie smutne. To drugie już jakby troszkę wzbogaciłam. Tak naprawdę jest to tylko parę nitek dookoła, a efekt no od razu zmienia to oko. Takie zwykłe, a tu takie fajne. W jaki sposób to zrobić? Przewlekamy białą nitkę, ja tu mam co prawda nitkę już od oka, ale po prostu wbijamy ją od strony brzucha i przeplatamy dookoła. Ja tu zrobiłam 2 nitki u góry oka i jedną białą nitkę z boku, a dodatkowo jeszcze ma zieloną, żeby trochę jej tak nadać kolor. Ok, więc wbijamy się i w zależności w którym miejscu ma być ta biała część, to się wbijamy właśnie nad oko i dookoła oka układamy włóczkę, przebijamy. Dlaczego nie przebijam od razu obok? Ponieważ przy oku jest to ciężkie. Pamiętamy, co jest z drugiej strony bezpiecznego oka. Tam jest jeszcze taki bolec, nie wiem jak to nazwać, który trzyma jednak to oko, nie? Ok, drugi raz to samo, wbijam się dokładnie w to samo miejsce i przebijam się igłą gdzieś kawałek dalej, naprężając, układając jak ma się tutaj na tym oku ułożyć. O, już mamy coś podobnego. No i teraz jeszcze zielona. Najpierw jeszcze musimy zrobić biały kawałek z boku, zanim ta zielona tutaj nam się dołoży. Ponieważ gdybyśmy najpierw zrobili zieloną, a później dopiero tą białą, to po prostu ta zielona zniknie nam pod białą. Tak samo tutaj układam z boku oka, wbijam się pod te 2 nitki tu, hop, wracam się tutaj do dołu, żeby później związać te nitki i po prostu je schować. Hop, tu też naprężam, tu wszystko sobie układam, żeby było tak jak chcę. No i teraz jeszcze biorę tą zieloną. Zielona jest tylko w jednym miejscu. Hop, przewlekam, biorę i dokładnie przewlekam tak samo jak tą białą. Czyli biorę przy tej białej, hop, i układam ją tu też przy oku, przebijam się dokładnie tak samo, przebijam się do nitki początkowej, układam, patrzę, czy te dobrze nitki mi się ułożyły. Jak nie, to sobie przecież można lekko tutaj wyjąć, w którąś stronę. O, ułożyć jak trzeba, czyli ta zielona troszkę niech się mocniej napręży, do tego ta biała, o, i jest trochę lepiej. I mamy oczko, mamy takie, to jest praktycznie takie samo. W jaki sposób chowamy nitki? Wychodzą dokładnie z tego samego miejsca, dokładnie z tego samego. Wiążemy je na supełek. Ojejku, o, dobra, mam to. Na supełek, czyli 2 razy związuję. Hop, nawlekam i każdą z tych nitek przewlekam w innym kierunku. O, jeszcze muszę ją nawlec, prawda? No, nitko, o. Wbijając się dokładnie w to samo miejsce, z którego ona wychodziła, przebijam się gdzieś w inną stronę raz i drugą nitkę tak samo sobie gdzieś przewlekam w drugą stronę. No, wszystkie powinny przejść. No, już widzę, że jedna nie. Rozwarstwiła mi się trochę. No, takie rzeczy się zdarzają. I powinnam mieć, o, widzicie, w 2 różne strony. Jeszcze można je naprężyć, żeby się dobrze związało w środku. Naprężam, obcinam i drugie tak samo, naprężam, obcinam i mam. To samo robię z tą zieloną. I wszystko schowane.
Oczywiście można i tutaj odrobić jeszcze uśmiech, można i jakieś zęby dorobić, ale myślę, że już jest ok. No dobra, jeszcze jedna sprawa. Co zrobić, jeżeli nie mamy bezpiecznych oczu? Ja tutaj mam drugą rybę i ona właśnie ma tutaj zrobione oczko. W jaki sposób zrobiłam to oko? To jest Magic Ring z 6 i po prostu zamknięty i przyszyty jako jaki taki okrąg. O, tutaj też jej wyszyłam taki zębowy uśmiech. Akurat ma jedno oko, by pokazać Wam, jak można sobie poradzić z tym okiem, czyli to jest Magic Ring z 6 i po prostu złączony, przyszyty i bezproblemowo tutaj to taki rekinek trochę powstał. No dobra, więc mamy dwie wersje, jedna z bezpiecznym okiem, druga z takim zrobionym. To co? Mam nadzieję, że było przyjemnie, że było wszystko dobrze wytłumaczone. W razie pytań oczywiście możecie do mnie pisać albo w komentarzach, albo zostawić wiadomość na Instagramie. Ja staram się odpisywać bardzo regularnie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, no bo seria znaków Zodiaku trwa. Pamiętamy, że tutaj mamy ryby, no a jest dopiero luty, więc jeszcze wiele przed nami. Dodatkowo przypominam, że można mnie wspierać na Patronite. Tam można proponować między innymi temat filmików, więc wystarczy postawić mi taką przysłowiową kaweczkę, a dzięki temu pomysł z filmiku, który zaproponujesz, będzie realizowany na tym kanale, więc jeśli faktycznie podobają Ci się filmiki, które tu tworzę, to będę wdzięczna za każde wsparcie. To co? Mam nadzieję do następnego dziergania. No i widzimy się. Pa!